Drodzy, siemaneczko. Witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat w sumie, który już raz trochę tam omawialiśmy, ale widać chyba niedokładnie powiedziałem, o co chodzi, bo się pojawia sporo pytań. Mianowicie chodzi o podpory, chodzi o rozstawienie, o tego typu rzeczy właśnie, bo pod filmikami właśnie pojawiają się komentarze, które można powiedzieć wskazują na jakieś tam niejasności, więc myślę, pokrótce sobie omówimy, ale dzisiaj chciałbym omówić z Wami tylko te takie na kręciołkę, nie? Bo akurat mam taki silos, a te na hydraulice, no to jest trochę inna bajka i niestety takiego nie mam tu na podorędziu, a jak będę miał możliwość, no to po prostu dogram kolejny filmik. Tak więc chodźcie, idziemy do tyłu i pokażę Wam, o co mi chodzi. No, zresztą zobaczcie, co tu się kurde mi odwaliło w moim dafie. Patrz to. Płyn mi kapie ze spryskiwacza. Nie wiem, czy to jest jakiś standardowy proceder u nich, czy muszę szukać. Bo wiecie, jak otwieram maskę, nie będę teraz otwierał, ale tak jakby tutaj, kurde, na tej wysokości, tak jak jest koniec zbiorniczka, to mi się wydaje, że chyba tam jest pęknięty, ale jakim cudem, skoro on się kończy gdzieś na takiej wysokości, nie? To jeżeli ktoś jeździ tutaj właśnie XF-ką, to może mi coś podpowie, bo kurde, już drugi dzień kapie. Tam przedwczoraj zacząłem, a dzisiaj już kap, szkoda płynu. O, to jest tam mniej więcej tak na wysokości tego tutaj, o tego, i tam stamtąd jest wyciek tego plasticzku takiego, o tego. No ale dobra, to jeżeli ktoś z Was wie, to byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedź. Dobra, idziemy do tyłu. Które wydaje mi się, że najczęściej się pojawia i na które chyba faktycznie nie udzieliłem odpowiedzi. To jest to, czy one się wysuwają na boki. Otóż nie, one się nie wysuwają na boki, bo zobaczcie, tutaj nie ma nawet fizycznej możliwości, bo to jest po prostu belka, tak? Jeżeli to byłaby jakaś prowadnica, jakieś, nie wiem, siłowniki i tak dalej, no to po pierwsze byłby dużo cięższy, a po drugie wydaje mi się, że to nie miałoby racji bytu, bo po prostu te tutaj robią roboty tak jak są teraz, nie? Ogólnie wolę hydrauliczne, bo te hydrauliczne one są według mnie, przynajmniej w tej formie początkowej, bardziej stabilne, jeżeli działają. A te tutaj są takie bardziej... Jak je ustawicie, to wiecie, to już tak stoi, a hydrauliczne, no to w jakiś sposób tam można sobie albo wziąć delikatnie w dół, albo delikatnie w górę. Druga z takich istotnych rzeczy to dlaczego czasami nie spuszczam powietrza tutaj z poduszek. Dlaczego na miechach zostaje ciśnienie, nie? Bo czasami tak jest, że właśnie rozstawiam, a dlaczego czasami jest na manometrze właśnie 2 bary, to w ogóle gratuluję wprawnego oka, że jak właśnie oglądacie filmik, no to że zwracacie uwagę na takie detale. Otóż tak, jeżeli na przykład wiem, że towar będę podnosił bardzo wysoko, najzwyczajniej w świecie chcę odciążyć te podpory, zwłaszcza jeżeli one są takie, wiecie, tam troszkę podrdzewiałe, troszkę takie no niepewne. To wiecie, jeżeli mam jakieś, nie wiem, tam z 1,5 bara, 2 bary na poduszkach jeszcze, to przy tym głównym uderzeniu, jeżeli ten towar spadnie, zesunie się, nie? Jak kiprujecie, to nie ma aż takiego obciążenia na nogach, bo jeżeli jest spuszczone powietrze, to ciężar naczepy, to wszystko jeszcze na nich dodatkowo spoczywa. I wiecie, no może mam rację, może nie, bo to w zasadzie robię tak, no nikt mi tego nie mówił, tak? To takie moje rozumowanie, że jeżeli jest odciążony, są trochę odciążone te stopy, to jest zdecydowanie bezpieczniej, tak? Bo nie ma aż takiego uderzenia, bo jeżeli załóżmy tę stopa, jak uderzy ten towar, to ona aż się wygina w tym no jak to się nazywa, że tłok w to wchodzi, kurde. Wypadł mi z bani. No dobra, załóżmy, że pochwa na stopę. Jakkolwiek to brzmi, no ale właśnie w tym momencie, kiedy już towar cały spadnie, no to wtedy nie ma aż takiego uderzenia tutaj na ten fragment.
No i następnie już jak troszkę zejdzie, jak już wszystko się fajnie unormuje, no to wtedy już normalnie, wiecie, do zera. Tutaj zawsze jest przygotowana trytyteczka, ciach i już mamy puste poduszki. Jeżeli chodzi o ciągnik, no to zazwyczaj zostawiam powietrze, tak powiedzmy pół na pół. Jeżeli wiem, że jest jakiś taki właśnie towar, że to kurde walnie, no to spuszczam powietrze całkowicie, na koniu też. Jeżeli wiem, że będzie sobie powoli, delikatnie spadał, to zostawiam. Bo wtedy mam na wadze osiowej, no to ona mi cały czas pokazuje poziom obciążenia tam na ośce i wtedy mniej więcej wiem, ile towaru jeszcze mi zostało. Oczywiście wiem, że jak nie spuścisz, no to jest to ryzyko, że poduszka może strzelić, no ale no umówmy się, jeżeli kurde masz nawet spuszczone tutaj powietrze na ciągniku, bo na naczepie to tam w zasadzie zawsze spuszczam do zera, tylko czasami dopiero po podniesieniu, no to wiecie, to i równie dobrze opona może strzelić, a no nie ma reguły, czy poduszka, czy opona, to i tak jest kurde tragedia i tak. Teraz, swoją drogą nie zauważyłem, że mi opony wymienili. Ty, kurde, nowe gumeczki mam. Wszystko od błota. No, bez kitu. Że tak trochę dziwnie gadam, ale pan COVID mnie zaatakował. I się męczyłem 4 dni, to jeszcze mnie tam w płucach drapie. Ale już jest lepiej, już jest w miarę okej, ale powiem wam, 3 dni to wycięte z życia. Spanie kurde po 12 godzin. 12 to tak minimum. Śpisz całą noc, śpisz z 11 godzin, a potem jeszcze kurde kolejne 4-5, bo dalej ci się chce spać. No tragedia. Ale 3 dni. 4. dzień to już tak było trochę lepiej. Kolejne to już można powiedzieć, że całkiem spoko. To nawet w sobotę coś tam, jakieś lekarstewko udało się przyjąć. Rzeczą, o którą pytaliście w komentarzu, bo teraz sobie patrzałem, to było to, czy ta rama tu się z tyłu wygina, czy w ogóle rama się w jakikolwiek sposób wygina, jeżeli na przykład jest duża nierówność. To tak. I owszem, wiadomo, no w granicach jakiegoś tam rozsądku, ale na przykład jeżeli tą nogę, tą stopę opuści całkowicie do ziemi, a tamta na przykład zostanie tak, nie wiem, powiedzmy 3 cm nad ziemią, to ona się wygnie. Ta rama jest na tyle elastyczna, że właśnie ona dojdzie i na czas rozładunku, no to będzie się stabilnie, fajnie trzymało, ale jeżeli już silos będzie pusty prawie, to ta noga, która będzie tak jakby mniej dociążona, ona będzie się do góry podnosiła, nie? Bo ta rama będzie sprężynowała, ona będzie wam odpychała do góry. I tutaj trzeba pamiętać, żeby za każdym razem tą stopę z powrotem dokręcać w dół. Że nawet mimo, że wiecie, że będzie minimalny odstęp, to ten silos zacznie się kołysać na boki. Więc tutaj trzeba o tym pamiętać, ale w każdym razie odpowiedź na pytanie jest taka, że i owszem, sama rama się troszkę wygnie i on się dostosuje do tego, jakie jest tam podłoże. No wiecie, najlepiej jest jeszcze dać sobie tutaj podpory, te gumowate takie, to one fajnie też właśnie powodują to, że w jakiś sposób się trochę wyrówna to obciążenie. To fajna sprawa jest. I wtedy mniej kręcenia jest, bo wtedy, no i widzicie na przykład, że podpora już zaczyna się przesuwać, no to tylko delikatnie kurczę tam pół obrotu na wolnych obrotach, bo to wiadomo, na wolnych, nie? Bo tutaj są szybkie i wolne obroty. Szybkie i wolne. Wolne jak wbijesz. I to by było tyle w odpowiedzi. I tutaj też od razu warto wspomnieć, jak jesteśmy przy tym, że te śruby lubią pękać. Pękać. One są z takiego materiału dość twardego, faktem, ale wiecie, ze starości, z korozji i z tego typu rzeczy, no to właśnie lubią sobie pęknąć. To tu nie ma się za bardzo co przejmować, tylko wiecie, coś tu wbić, kurde, albo tą pozostałą śrubę, którą będziecie mieli, albo cokolwiek innego i tu nie będzie żadnego problemu. Nie ma się co tam bać i panikować. No tylko wiadomo, wtedy się kijowato kręci trochę. I myślę, taką ostatnią, najważniejszą rzeczą jest to, że warto sobie przed samym rozładunkiem, obojętnie czy to kontener, czy właśnie unoszony, standardowy, silos, to
tutaj sobie na poduszkę go trochę podnieść, nie? Tam nie mówię, jakoś specjalnie wysoko, ale po prostu podnieść go do najwyższej takiej w miarę możliwej wartości, bo niektóre mają to do siebie, że wiecie, że w Felbinderze na przykład też jak jest wysoko i jak nawet podniesiecie, no to będziecie mieli, kurde, nie wiem, z 10 cm jeszcze do ziemi, a na przykład w Spicerze, no to już będzie do samej ziemi wam dojdzie. Albo kolano, albo najczęściej kolano, bo zderzak nie aż tak bardzo, ale najczęściej właśnie kolanem może się zawadzić i po prostu je urwać. Ono wtedy tutaj pęknie na gwincie i jest problem. Ewentualnie wąż się wam wyczepi. A jak sobie podniesiecie trochę do góry, to przede wszystkim wtedy nawet jeżeli będzie rama wam chciała sprężynować, to on pod własnym ciężarem będzie się dociskał. To wiecie, to jest bardzo przydatna taka zasada, że jak zaczynacie rozładunek, to do góry, beczuszka. Tak samo kontenera też nigdy nie opuszczam do samego dołu, tylko zostawiam go tak w połowie i wtedy sobie właśnie fajnie można i operować, podłączać i do tego można sobie przy okazji zaoszczędzić potem kręcenia i nerwów, jak zacznie wam beczką bujać. To taka wskazówka ode mnie. Dobra, moi drodzy, to byłoby, myślę, na razie w temacie samych podpór na tyle. Wydaje mi się, że to chyba są wszystkie takie pytania, które mi tam zadawaliście w komentarzach i o których pamiętam. Jeżeli macie jakieś dodatkowe, no to wiadomo, śmiało tam piszcie, jak coś, to tam postaram się odpowiedzieć w komentarzu. A jeżeli chodzi o ten drugi rodzaj sterowania właśnie, jeżeli chodzi o hydrauliczne podpory, to myślę sobie zrobimy osobny filmik na ten temat, tylko nie wiem, bo tutaj u nas ogólnie w firmie jest mało tych na hydraulice, jest większość kręciołek, ale jak jakąś znajdę, albo proszę tam może kogoś z kolegów, żeby podesłał mi jakiś filmik, to sobie opowiemy wtedy w osobnym tym materiale, bo no tam jest skomplikowane, bo wiecie, jak tam pomylicie te dźwignie, bo tam są 3 dźwignie, to wtedy może być problem. Dobra, to by było na razie w tej chwili na tyle, więc dzięki za waszą uwagę, trzymajcie się, hej!